Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Północna, południowa, rycerska, za 5 stawami, czy chociażby Złote Woły. Chociaż ta ostatnia to tak może nie do końca. Wymienione na szybko obiekty to tak zwane sztolnie wodne. Sztolnie nietypowe, ponieważ tak naprawdę ich jedyną funkcją było gromadzenie wody spożywczej lub technologicznej dla rozwijającego się miasta Wałbrzych. I w tym filmie chciałbym Wam pokazać jeszcze do niedawna niedostępny fragment jednej z wymienionych sztolni. Co prawda będę mógł Wam pokazać tylko kilkadziesiąt metrów wyrobiska, ale z uwagi na to, że wejście strasznie się sypie, to trzeba skorzystać z okazji i ten obiekt dobrze sfilmować. Sztolnię sfilmujemy sobie w 4K i do tego celu posłuży mi mój aparat. Jest to Sony Alpha 6300 plus obiektyw Sigma 16 mm światło 1.4. Z kolei stabilizacja obrazu zapewni mi Feiyutech G6 Max. Tego stabilizatora używałem w moim poprzednim filmie, a więc tym o skałkach stoleckich, i co niektórzy widzowie zauważyli, że ten obraz jest miły dla oka. Ten obraz wręcz płynie, a więc ze stabilizatora jestem jak najbardziej zadowolony i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyważyć ten zestaw, no i schodzimy pod ziemię. Ok, moi drodzy, ja już jestem na miejscu, wspólnie z Patrykiem wchodzimy do środka. Jak łatwo zauważyć, ten otwór wejściowy jest dosyć wąski, można by śmiało rzec, że jakby szerokość tego otworu wlotowego to 1 leon. Oczywiście jestem wyposażony w czujnik wielogazowy, ponieważ obiekt ten dosyć dawno nie był przez nikogo odwiedzany, przez co w środku mogły nagromadzić się niebezpieczne gazy, takie jak chociażby dwutlenek węgla, siarkowodór czy też metan. Podczas wchodzenia musimy uważać, żeby ten nasyp ziemny, który znajduje się tutaj u góry, oczywiście nie poleciał na dół, ponieważ wtedy pojawi się problem z wyjściem. Sprawę również nie ułatwia ta ceglana obudowa, bo o ile jeżeli ziemia się osypie, to jeszcze nie ma tragedii, ponieważ będziemy mogli ją tam rękami do środka wciągnąć. Jeżeli natomiast ten łuk strzeli, że tak powiem, i on się zapadnie, no to my tam już w środku po prostu zostajemy na zawsze. Możesz mnie, Patryk, normalnie łapać całego. Tutaj już od samego początku wita nas woda. Jej wysokość to około 80 cm. I powoli dochodzimy do ceglanej tamy, której zadaniem było spiętrzanie wody. A za tamą wita nas już Armagedon, że tak powiem, a mianowicie obiekt sztolnia. Nie posiada już tej oryginalnej drewnianej obudowy, ponieważ ona cała nam wpadła do wody. Te bele są dosyć grube, jak na sztolnię wodną, tym bardziej, że z tej drugiej strony tego obiektu nie mamy obudowy drewnianej, więc czemu w tym fragmencie obudowę zastosowano, no tego nie wiem. Teraz tak naprawdę pojawia się niewielki problem, ponieważ muszę poprosić Patryka, by podał mi aparat oraz gimbal, a ja przez tą tamę muszę jakoś przejść. Przejdę. Chyba, że zostanę w rozkroku. No, dawaj. Ok. Tutaj z powietrzem bez problemu. Musicie pamiętać o tym, że wchodząc do wody, w której zalegają jakieś resztki organiczne, a więc chociażby takie drewniane bele, spod tej wody mogą wydostawać się różnego rodzaju gazy. Gazy, które powstają w wyniku rozkładu materii organicznej. Kierujemy się powoli naprzód, tak naprawdę uważając pod nogi, ponieważ tych belek jest tutaj cała masa. Woda nie jest jakoś specjalnie świeża, ponieważ jakiś kożuch w niej pływa. I samej wody robi się coraz więcej tutaj miejscami. Na stan sztolni
no, dosyć kiepski. Ponieważ ona w każdym tym fragmencie strasznie się sypie. Ta woda w ogóle stąd nie wypływa, nie? Bo ona... Tak. Tak jak Patryk mówi, z większości sztolni wodnych, no chcąc nie chcąc, ta woda jakoś na powierzchnię się wydostaje, ale nie w tym przypadku, przez co ta woda nam stoi. Jest po prostu już brudna, delikatnie rzecz ujmując. Tak naprawdę rzadko bywa, że jakaś sztolnia posiada wlot i wylot. Zazwyczaj w przypadku miejsc, obiektów, sztolni opuszczonych mamy tak naprawdę jedno wejście. No i jest to tyle niekomfortowa sytuacja, że jeżeli to wejście ulegnie zawaleniu, no to pojawia się problem. Znaczy problem pojawia się częściowo, ponieważ no mamy taką procedurę, że zawsze przed wejściem wysyłamy znajomym namiar na wejście, godzina zameldowania się i jeżeli się nie zameldujemy, no to znajomi przyjeżdżają i muszą sprawdzić, co się stało, dlaczego się nie zameldowaliśmy. A więc jest to tak naprawdę jeden z nielicznych przykładów, gdzie sztolnia ma wlot i wylot, ale mniej więcej w połowie mamy zawał, a więc no, wyjść stąd i tak już jakby nie wyjdziemy tą drugą stroną. Tutaj na spągu pod wodą jest taka długa bela i tak naprawdę nie wiem, czemu ona tutaj jest, ponieważ ona służyła do poruszania się ludzi, czy też jakiejś taczki, pseudotaczki, a chodziło po prostu o usuwanie skał, tak? Tych skał, które były jakby drążone na przodku, a więc można by w ten sposób, można by na tej podstawie wysnuć teorię, że obiekt po prostu nie był skończony i po prostu w fazie drążenia on posiadał jeszcze tą obudowę i tak dalej. Tutaj mamy nacieki, związki żelaza. A na spągu możecie zauważyć, że mamy do czynienia z bardzo kruchą skałą. I lepiej jej tak naprawdę nie dotykać, ponieważ to wszystko w każdym momencie może polecieć. Zresztą na spągu widać, że jest tutaj cała masa obrywu takiego skalnego, większego, mniejszego. Tak na dobrą sprawę, my cały czas chodzimy teraz po dawnym stropie. Rzucę okiem na czujnik wielogazowy. 29 tlenu i niedużo dwutlenku węgla, w zasadzie norma. Powoli dochodzimy do przodka. A w zasadzie do przodka, źle powiedziałem, nie do przodka. Dochodzimy do miejsca, gdzie doszło do ogromnego obwału, który odciął nam no, jakby dalsze partie sztolni. Ktoś tutaj próbował się chyba przekopywać, ponieważ spójrzcie, tutaj mamy do czynienia z drewnianą obudową i to jest chyba stropnica, a więc ta część, która idzie przy stropie. Zaraz tam zerknę, zobaczę, czy nie można się gdzieś wślizgnąć. Oj, tu nie świeci, tu nie świeci. Poproszę Cię, Patryk. Miejsce dosyć niebezpieczne, ponieważ tutaj nad głową wiszą ogromne głazy, a w tym miejscu sztolnia jest zalana po strop. A więc po prostu po drugiej stronie zrobił nam się ogromny zator i w tym miejscu woda się zbiera. I ktoś nieuważny mógłby mi teraz zadać pytanie, co znajduje się po drugiej stronie zawału. No i tak naprawdę ja z Patrykiem dokładnie wiemy, co tam się znajduje, ponieważ w tej sztolni wodnej już byliśmy. Pytanie brzmi, jak rozległy jest ten zawał, bo nie mam takiej wiedzy, która pozwoliłaby mi określić, jaka jest całkowita długość tej sztolni. No pokonaliśmy plus minus 50 metrów. Powiedzmy, że z drugiej strony pokonaliśmy 300 metrów.
ale nie wiem jaka ta sztolnia była po prostu długa w momencie drążenia. I tak naprawdę nie wiemy, jak długi jest ten fragment, który moglibyśmy pokonać, gdyby tego zawału nie było. No, niemniej jednak jakichś odnóg czy rewelacji bym się nie spodziewał, ponieważ jak już na początku mówiłem, jest to sztolnia wodna, więc jej jedyną funkcją w zasadzie było tylko dostarczanie wody dla miasta Wałbrzych. I tak na dobrą sprawę nam nie pozostaje już nic innego, jak tylko stąd wyjść. Chciałem sprawdzić, jak długi jest to obiekt. No i to się udało, ponieważ jedne źródła mówiły, że 150 metrów, inne 50, no na moje oko 50 metrów max. Wychodzimy na powierzchnię i zrobię malutkie podsumowanie. Ok, moi drodzy, jesteśmy już na powierzchni, a więc bezpieczni. Powoli będziemy się pakowali oraz wracali do samochodów. Ja bardzo cieszę się, że udało się do tego obiektu wejść, pomimo że jest on niewielki i nie jest jakoś specjalnie rozbudowany, ale istnieje i myślę, że warto go było po prostu udokumentować. Tym bardziej, że niedługo wejście zapewne ulegnie zasypaniu, ponieważ tutaj u góry znajduje się sporo takiej luźnej ziemi, która cały czas tutaj na dół się sypie i podejrzewam, że podczas nie wiem, kolejnych opadów deszczu wejście ponownie stanie się niedostępne. I tak naprawdę z mojej strony byłoby to wszystko. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców, a ja z tego miejsca jeszcze dziękuję moim patronom, bo to dzięki nim, dzięki Wam mogłem nagrać ten materiał. Z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego!